No, teraz zaczęło się wchodzenie po takich kamieniach. Jest to trochę utrudnione. O, patrzcie co się dzieje. Ale taki mały grad zaczął padać. Na wieczór musiałem sobie już zjeść pół tabletki. Mam taki lek na to z Nepalu. Myślę, że jak zejdziemy na dół, to już się lepiej poczuję, bo jednak zmienimy tą wysokość o 750 metrów. Będzie już dobrze, na pewno. Za 10 minut ma być helikopter. Ale musiał być mróz w nocy. Namioty pozamarzane. Głównym sponsorem kanału jest marka SFD Suplementy Diety najlepsze na rynku. Użyj kodu WOJOWNIK10, aby dostać 10% zniżki. Sponsorem kanału jest wypożyczalnia samochodów. Odkryj auto działające na terenie całej Polski oraz w Hiszpanii. Na hasło WOJOWNIK10 dostaniecie 10% zniżki. Partnerem kanału jest marka Enteros Gel, innowacyjny preparat, wyrób medyczny, który wspiera naturalne procesy oczyszczania. Szukasz najlepszych wycieczek na Phuket, Phi Phi Island, Sanktuarium Słoni, James Bond Island i inne? Napisz do nas na Instagramie. Polacy na Phuket, zapraszamy. Najlepsza agencja nieruchomości na Phuket w Tajlandii. Twins Real Estate Phuket. Pomożemy Ci zmienić życie na lepsze lub dobrze zainwestować pieniądz w nieruchomości z rocznym zwrotem na poziomie od 10 do 12% z inwestycji. Noc w miarę przespana. Piękny widoczek. No, tutaj to już jest zimno. Nie ma co ukrywać. Nie wiem ile jest na minusie, ale jest zimno. Tu mamy toaletki. Tutaj zaraz po śniadanku trzeba iść. Znowu śnieg spadł w nocy. Bo wczoraj na górach już nie było. A dzisiaj znowu jest. No. Tutaj umywalka, żeby się umyć. No i się niestety na razie nie umyję, bo nie ma wody. Pewnie później dopiero włączą. No i pokażę wam jak wygląda bufecik na śniadanie, jaki tutaj mamy. W jednym namiocie. Czekajcie, teraz sobie wezmę rzeczy. Tutaj można jakiś miód wziąć, jakieś bajerki, soki, jogurt, naleśniki. Tutaj takie quesadille z serem, jajeczka, boczek, kiełbaska, chlebek. Super. No i takie śniadanko. Później jeszcze do kawiarni o 9 otworzą na kawkę. Naprawdę na jedzenie nie można narzekać. Ciepła herbatka. Jest dość zimno, trzeba przyznać. Tutaj niby jeszcze miało tak zimno nie być, ale chyba tak trafiliśmy. Dawno nie widziałem, że mi para zleciała. No powiem wam, że jest bardzo zimno dzisiaj. Przyszliśmy się właśnie grzać do kawiarni. Kawka ciepła. 5 dolców jednak, także wcale nie jest drogo. Bardzo normalna cena, tylko że mogła być mocniejsza. Ale lepsze to niż jakaś sypana albo rozpuszczalna w ogóle. Mamy relaksik przed obiadem, kawka. No, już jesteśmy po obiadku. Jak widzicie, pogoda jest petarda. Sprawdzaliśmy pogodę na naszą wyprawę. No to niestety przy ataku szczytowym pokazuje, że będzie wiało. No, ale wiecie, to jeszcze dość dużo czasu. Później po prysznicu, bo 14:30 mam prysznic tutaj. Idziemy zobaczyć tam, do tego hotelu, co tam się dzieje. Później idziemy gdzieś tam pod lodowiec, tam jest jakieś jeziorko też podobno. Także też zobaczymy. Mamy dzisiaj wolny dzień, to trzeba wykorzystać fajnie.
Tak mi się podoba ten kamp tutaj. Jest tak fajnie. Oczywiście w dzień, bo rano było tak okropnie zimno. I w nocy też, jak szedłem spać, to też było okropnie zimno. Czas na prysznic, także zaraz Wam pokażę, jak wygląda. No i dobra, tak wygląda. Tutaj się wrzuca monety. Mamy ogólnie 10 minut czasu, ale 3 minuty na rozebranie się, 7 minut ciepła woda, później 5 minut się trzeba wycierać. Są jeszcze oczywiście tutaj umywalki. Także w tych 7 minutach jeszcze trzeba zdążyć sobie wyprać brudne majty i skarpety. I tak wygląda. Powiem Wam, że jak na kemping petarda, znaczy na basecamp. No i ruszamy na trekking. Dzisiaj się wreszcie zabezpieczyłem, bo ja wszystko miałem. Tylko nie przy sobie. Kolory namiotów przypadkowe. Też pytałem, czy to chodzi o flagę Rosji, ale nie. Jednak nie. To po prostu każdy kemp ma osobne jakieś tam kolory, żeby się nie myliło. No a my najpierw idziemy na lagunę, która jest gdzieś tam. W tym roku wyprawa na Aconcagua bardzo zdrażała. Także jest dużo mniej ludzi tutaj. Normalnie podobno jak z 3 razy więcej powinno być. O, galeria sztuki, która jest położona najwyżej na świecie. Tutaj prawdopodobnie ludzie, którzy na własną rękę wychodzą. Oczywiście pewnie muszą też zapłacić za to, że tutaj są jakieś wyżywienie i tak dalej. No to jest czyjeś terytorium. No to wiadomo, żeby iść samemu trzeba być doświadczony. A ja nie jestem i nie sądzę, że kiedyś na tyle będę aż, żeby samemu sobie wchodzić na takie góry. A zresztą powiem Wam, że mamy taką fajną grupę, że się cieszę, że jestem w grupie. Zastanawiałem się, żeby iść sobie na prywatną wyprawę, czyli tylko ja z przewodnikiem. Bo sobie myślę, no nie wiadomo nigdy na kogo się trafi. Jeju, jaka to była dobra decyzja, że na grupę się zdecydowałem. Serio. Chodzimy, szukamy tej laguny. Nie możemy tego znaleźć. Zaraz będę musiał chyba dronem wylecieć. Zobaczymy z góry, gdzie ona jest. Ale powiem Wam, że już na takiej wysokości, teraz nie wiem, to może 100 jeszcze do góry podeszliśmy, czyli 4400. No, już się ciężej oddycha. Prawie na 4500 byliśmy. Lekka aklimatyzacja zrobiona. No, do hotelu jednak nie idę, bo za 2 dni w sumie będziemy mieć znowu tutaj cały dzień wolny. Także wolę sobie to rozłożyć na 2 raty, bo wtedy by nie było co robić. Czekajcie, co dzisiaj jest? Środa? Nie, wtorek. Środa, no, czyli w czwartek. Idę trochę odpocząć, coś popracować delikatnie. Całe szczęście, że tu internet jest. Znaczy jak stąd już wyjdziemy do góry, to już raczej nie będzie
Ale tu jest. Mogę wysyłać materiały bez problemu. No dobra, to bez problemu to przesadziłem trochę, bo strasznie powoli wysyła, ale wysyła. To się liczy. Powiem wam, że lekka awaria była. Dobrze, że miałem przy sobie Enterosgel. Jak macie jakieś problemy z żołądkiem i na przykład nie chcecie węgla, ja uważam, że to jest dużo lepsze. Albo na przykład poimprezujecie na detoksykację organizmu, najlepsze. Bardzo polecam. Ciepła herbatka zrobiona. Idę do namiotu, bo zaraz mamy kolację. Żywią nas naprawdę bardzo dobrze. Na bardzo wysokim poziomie. Znaczy, jak na górę. Ja się spodziewałem dużo gorzej, że będzie. A to jedzenie jest naprawdę świetne. Welcome for challenge. W ogóle to jest niesamowite, jak dużo dostałem wiadomości od was, że właśnie for challenge, czyli z agencją, którą tutaj przyszedłem, idzie z nami Łukasz Supergun i że trafiłem naprawdę na najlepszą osobę, jaką sobie można było tylko wymarzyć. Niesamowite. Także razem na szczyt. Dostaliśmy zupę. Nikt nie potrafi dojść do tego, z czego jest zrobiona. Ale smaczna czy nie smaczna? Smaczna. Zdecydowanie smaczne. Ziemniaczki, kurczaczek, pieniądze. Co to jest? Dyniowe? A, dyniowe, no możliwe. 6:40. Ale musiał być mróz w nocy. Namioty pozamarzane. Śniadanko zjedzone, kanapki na drogę zrobione, plus oczywiście żele energetyczne od SFD, do tego batoniki energetyczne, 2 litry wody, w sumie jedna herbatka, a drugie woda z elektrolitami. No i ruszamy na aklimatyzację. Mamy być, jest 8 rano, powrót ma być koło 14. Tam na szczyt zmierzamy. Znaczy nie dzisiaj. Ostatni dzień. No teraz zaczęło się wchodzenie po takich kamieniach. Jest to trochę utrudnione, ale spoko. No jest słoneczko. I od razu się lepiej idzie. No, helikopter właśnie z załadunkiem jakiś przyleciał. No to pewnie nie zobaczycie. A my zmierzamy dokładnie tam. Wiecie, o czym pomyślałem? Wygląda trochę jak tampon. Ale dziwne to. Słoneczko wzeszło, to się od razu zrobiło cieplej. Ale trzeba zaraz nos zabezpieczyć, bo będzie paliło i to mocno. Sam ten trekking i to oglądanie tych pięknych widoków, to już jest taka przyjemny, że szok. A zdobyć szczyt, to będzie coś dopiero. No już zaczęło tak grzać. Znaczy grzać, świecić, że się trzeba zabezpieczyć już konkretnie, bo twarz już raz spaliłem i to tak, że się dziwię, że jeszcze nie schodzi cała skóra, także już jestem mądrzejszy trochę. No i tak, Paweł od wczoraj ma lekką chorobę wysokościową, wchodzi do góry, walczy ze sobą, ale już teraz właśnie trzeba by było przebadać trochę. Pamiętajcie, że góry to nie przelewki,
Bo wiele osób może sobie pomyśleć, że jak ja dałem radę, to każdy da radę. Nie tak działa. Trzeba wszystko z głową. Zdrowie jest najważniejsze. Dobra, przerwa za nami, startujemy dalej. Jeszcze mamy 300 metrów wzniesienia. Tutaj możecie zobaczyć panią, która pracuje jako tragarz w górach, czyli nosi sprzęt na wyższe obozy. Niesamowite kobiety. Kolejna przerwa za nami. Zjedliśmy sobie kanapki, trzeba było się napić. Kawałek czekoladki. I to jest tak pięknie. Wy w moich filmach usłyszycie, że jest pięknie jakieś milion razy. No ale powiedzcie, że nie jest. Jak się w takie miejsca chodzi, to się później coraz bardziej koła te góry. Jeszcze końcówka i już jesteśmy. Prawie. Parę minut. No i dotarliśmy. Plaza Kanada. Teraz wam pokażę, jak wygląda. 4 godziny 45 minut. Praktycznie cały czas pod górkę. No wiadomo, przerwy były, ale tak to szliśmy cały czas pod górę. Także pamiętajcie, to robienie schodów przed wyprawami nie jest na marne. Tam polska ekipa siedzi. Oni wchodzą do góry. No i zaraz schodzimy w dół. My tylko aklimatyzacja dzisiaj. No, Paweł niestety od samego początku już się źle czuł. Już widziałem, jak wystartowaliśmy, bo Łukasz idzie zawsze z przodu, wiadomo, jest liderem. Ja stwierdziłem, że będę z tyłu szedł zawsze, żeby zamykać peleton naszej wyprawy. No i tak widziałem właśnie, że bardzo mu ciężko idzie. Spytałem, co jest grane. Powiedział, że od wczoraj ma wysokościówkę, że się źle czuje. Zjadł już oczywiście leki na to, no ale siły mu odebrało całkowicie. Także cały czas starałem się go wspierać mentalnie, psychicznie, jakoś go pocieszać, żeby szedł, no. Bo wiadomo, no, każdy może mieć słabszy dzień, to jest normalna sprawa. Myślę, że jak zejdziemy na dół, to już się lepiej poczuję, bo jednak zmienimy tą wysokość o 750 metrów i będzie już dobrze, na pewno. No, ja nie kozaczę, bo mnie wczoraj też cały dzień głowa bolała, tak delikatnie, ale bolała. I na wieczór musiałem sobie już zjeść pół tabletki. Mam taki lek, no to z Nepalu. Kamil mi przywiózł, także dziękuję bardzo, mordo, przydał się. No i wiecie, no bez kozaczenia, no. Każdemu się może zdarzyć ból głowy i osłabnięcie. Dzisiaj zjadłem też połówkę rano. Czuję się super, naprawdę. Czekajcie, bo Kinga coś kombinuje, żeby nie przesadziła zaraz. Wiecie jak jest, ludzie, którzy są często w górach, często chodzą, no to nie mają też takich nie wiadomo jakich objawów, są bardziej przystosowani. Dla mnie raz w roku być w górach, no to wiadomo, że może być różnie. Chociaż i tak uważam, że jest dobrze, naprawdę jest dobrze. Bo jesteśmy na 5000 metrów, 5050, a ja się naprawdę dobrze czuję. Powiem wam, jak będą wyglądały nasze następne dni, bo ta trasa tak naprawdę jest ciężka. Jest ciężka kondycyjnie przede wszystkim, ponieważ teraz schodzimy na dół, jutro mamy dzień przerwy. Później wchodzimy jeszcze wyżej, wchodzimy na 5500, tam z 4300, czyli 1200 do góry, cały czas pod górę. Tam zostajemy na jedną noc, żeby zrobić aklimatyzację i znowu schodzimy w dół na 3400, znowu się przespać. No i ostatni dzień będziemy już szli tam do obozu na 5500, nocka wyżej do kolejnego
12 godzin snu i w nocy atak szczytowy. Także powiem Wam szczerze, że wymagająca jest ta góra. Także dobrze było być do niej, dobrze było się przygotować. A ja jestem dobrze przygotowany. Także na szczyt. No i posiedzieliśmy na szczycie i schodzimy w dół. Wiadomo, schodzicie będzie dużo szybciej, pewnie 2 godzinki i będziemy na dole, ale też trzeba uważać. Bo jednak te kamyczki i ten żwir są bardzo niebezpieczne. Łatwo się poślizgnąć. No to tylko teraz Paweł obiad, herbatka i woda. I regeneration. No i już wracamy. Za parę minut będziemy na miejscu. Dobra wyprawa. Tak naprawdę jeszcze do góry, tak? A nawet jeszcze wyżej. 3 razy będziemy... Znaczy nie, to jest z tym razem będą 3 razy, czyli jeszcze 2 razy. No i po 7 godzinach jesteśmy w bazie znowu. Czas na obiadek i coś do picia. No i przeszliśmy prawie 7 km. No ale 3,5 cały czas pod górę. Cały czas. No i plan był taki, żeby iść się przespać. Wiadomo, odpocząć. Ale w namiocie mam 1 000 000 stopni. Także kawa. Kawa i coś wymyślę. Ale jestem czerwony i ja pierwszy. Cały dzień byłem dzisiaj w kominiarce, a tu nic nie dało. Spoczynkowe? No to też nieźle. Też 86 mam. Zobaczcie, jaki mam piękny widok. Ale lipa. Właśnie się dowiedzieliśmy, że Paweł będzie miał ewakuację zaraz. Obrzęk płuc ma. Ma jakieś tam małe ilości wody na płucach. I muszą go ewakuować stąd. Czekamy na helikopter. Ale mi go szkoda, naprawdę. Zaraz helikopter będzie. Idziemy Pawła odprowadzić. Ale szkoda. Naprawdę bardzo mi go szkoda, bo wiem co czuję. Jak ja w tamtym roku z Nepalu wracałem helikopterem. Nie z Nepalu, tylko w Nepalu. Z Nepalu by było ciężko. Za 10 minut ma być helikopter. No już helikopter nadlatuje. Ale szkoda. No ale dobrze, że tu to wyszło, a nie wyżej. Bo z wyższych partii już nie byłoby takiej możliwości, żeby helikopter przyleciał. Musieliby jakoś schodzić na dół. No i odlatują. 7 minut i będą na dole przy bramie wejścia do parku. No i tu idzie ten pan, co zarządzał nas obozem. Powiedział, że całe szczęście, że to się tu stało, że tutaj to wyszło, niż gdzieś wyżej. Tutaj nasza kuchnia jest, tam dalej namioty, w których jemy, a tutaj takie miejsca na chill. Patrzcie, tutaj grill stoi, tutaj dalej stoją piłkarzyki, można sobie pograć. Jest tu co robić. Fajne też to, że cały czas jest ta ciepła woda, którą możemy sobie wziąć na wrzątek, że jest cały czas prąd, z którego możemy sobie korzystać. Właśnie idę wziąć mój zegarek, powerbanka. No i po kolacji do spania. Znaczy nie całkiem do spania, wiadomo. YouTubek przed spaniem i dopiero. No i dzisiaj kolejny dzień, kiedy idziemy do lekarza sprawdzić, czy wszystko dobrze z nami. No widzicie, wczoraj niestety z jednym chłopakiem nie było dobrze, musiał wracać. Także trzeba to sprawdzać.
nasz najstarszy uczestnik, członek ekipy. Ile? 70 lat? 70. Da się i razem na szczyt wejdziemy. Pani Manuela sprawdza nam wszystko. Zaraz wam powiem jak wyniki, ale czuję się naprawdę 10 na 10, także powinno być super. Very good. Only breathe from your open. I'm healthy 100%. And drink around 4 liters, maybe more. Very good. Yes. I feel like 10 on 10. Perfect. Like at home. So here you need 5 liters, and then when you going up to Nido, you need more. 6. Yeah, and then can't imagine drink 6 liters. yeah, But and I will go to try. bathroom every time. Yeah, I will try. Yeah, it's very important. But you don't feel any symptoms, no? Headache, nausea, dizzy? No. Very good. Pani powiedziała, że jak będę wyżej wychodził, to muszę pić już 5, a na w ogóle jeszcze wyżej 6 litrów dziennie. Nie do zrobienia. No only water. Yeah, I know. Soups, Yes. tea, okay? But 6 liters is a lot. Yeah, I know. But you need. Muły przyjechały z zapotrzebowania, chociaż w sumie nie, oni biorą na dół rzeczy. Czyli pewnie puste rzeczy zabierają. Śmieci i inne rzeczy. Powiem wam, że to jest naprawdę bardzo czysto i ludzie bardzo dbają o to tutaj, o ten obóz. Bardzo mi się to podoba. No a ja po badaniach 10 na 10 czuję się świetnie. Pani też powiedziała, że wszystko git. Życzę mi powodzenia, żeby zdobyć szczyt. Bardzo się cieszę. Bardzo się cieszę, ale teraz naprawdę ciężkie dni przed nami. Nawet bardzo ciężkie. Znaczy tak kondycyjnie bardziej. Dlatego w sumie się bardzo nie martwię, bo pracowałem na to ciężko i trenowałem, że powinno być ok. No i właśnie dostaliśmy informację, że na dzień, który mieliśmy zdobywać szczyt, strasznie się pogoda pogorszyła i musimy przyspieszyć całą wyprawę. Także jak jutro będziemy wchodzić na górę i mieliśmy spać tam i schodzić znowu w dół i spać tu i później znowu wchodzić, to ten etap musimy ominąć. Wchodzimy już do góry z wszystkimi rzeczami i przyspieszamy akcję po prostu zdobywania szczytu. Dla mnie spoko. Dla mnie spoko, a zobaczymy jak dla głowy. Bo wiecie, choroba wysokościowa, tam będziemy codziennie zdobywać wyżej, ale myślę, że będzie dobrze. Jestem dobrej myśli. Patrzcie jak schodzą z góry. Ale to chyba tragarze i tam mi się wydaje, bo to dzienna trasa jakaś. Co tam dziewczyny, gotowe na szczytowanie? Gotowe. Ready. I tak ma być, to mi się podoba. Kinga ma więcej jedzenia niż na miejsce. Pokaż Kinga. Pokaż. To wszystko jest jedzenie. To jest jedzenie tylko? No. A, no to, Jedzenie. no to fajnie. I jedzenie. Zobacz ile kabanosów. Nie, no kabanoski to jedne byśmy mogli otworzyć. Kto tam będzie na górze tyle kabanosów jadł? I went to the summit yesterday. We have amazing weather. It's really a long mountain. And I asked with Lucas because the weather, the condition weather is not too good. You know, we have a lot wind for 4, 5, 6. The weather changing day by day, okay? But for February 5, we have 100, 150 kilometers of wind. And it's impossible, really, really, it's impossible. And if you can imagine, it's sleeping 6,000 meters in the country, okay? But well, translate please. Więc mam pewien plan, sorry, I will translate. Mam pewien plan, który przedyskutowałem z Robertem, z naszym doktorem, zdalnie. I też z Pawłem. Mieliśmy dwie opcje, jakby Pawła i moją. Moja wydaje się trochę bardziej oszczędna, jeżeli chodzi o wysiłek, bo wtedy nie chodzimy tak dużo w górę i w dół. I Robert podpowiedział, że ta opcja, gdzie chodzimy trochę mniej, jest być może lepsza. Więc jak ona wygląda? So we have some plan. I have your itinerary here, Yeah, that's but changing, of course. so our plan, because I was discussing that with the doctor in Poland and also Pavel from the boss.
Okay. So the plan is probably the best what we can do because we cannot sleep in Canada. So we go home. We go directly to Nido. Więc baza 4300. Czy to jest czytelne? Tak, Tak. Bardzo dobrze. do Nido. Okej. Do 5. 5. 500. To jest jutro. Through the second day, rest. Of course, we must rest. Rest in Nido. Yeah. Good. Tak, czyli odpoczynek wtedy. Guys, for me, the more difficult or hard way is from Plaza de Mulas and Canada. This place, Plaza Canada until Nido de Condores, is not the hard way. Like we must to do only a long traverse, tree traverse, but it's not too hard. It's easier too. It's not difficult. The problem is the altitude, you know, because we are high in 6,000 meters. But it's only three traverse, you know. The more difficult day is our summit day. From Berlin until the top, it's really long way. We are hiking maybe for 15 hours, you know, depend. Exactly, go and come back. It's a long, but relax your mind and enjoy the way. Exactly. Czyli patrzcie, 3 luty, Vanilla. z Kolera, idziemy na szczyt. Bali, Czyli z Bali 5 Ninja. 970, wchodzimy już na 6960 Czyli drugiego i to jest schodzimy na dół. 450 metrów. Tak naprawdę bliżej 400, bo Nido będzie odrobinę wyżej, ale zaokrąglam. To jest mniej więcej 2 godziny marszu. 3 godziny jak ktoś jest bardzo słaby, ale liczę, że zrobimy to w 2-2,5 godziny. I wtedy trzeciego, czyli nasz ostatni dzień, Szczyt, yeah. w tym momencie czwartego Kolera, Plaza de Mula. PM. Bata. Baza. So the wind on first will be. Kolera jest fajniejsza, dlatego że idzie się prosto tą ścieżką, natomiast z Berlina, jakby to opisać, z Kolery idziecie prosto grzbietem, tak, natomiast Berlin jest trochę z boku i do tego grzbietu trzeba przycisnąć się trochę skałkami. Trochę mniej go lubię, przez to takie pierwsze podejście po skałkach, z drugiej strony było tam mniej wiatru, a więcej śniegu, ale jeżeli mamy śnieg w Kolerze, może być Kolera. Teraz tak, 3 etapy, które Jimena opisała. Z Kolery do, tu nie ma tego zaznaczonego, schron Independencja albo ta przełęcz. To jest prawie to samo. Wygląda na to, że tam zakładamy raki. I rzeczywiście dosyć często tam się zakłada raki. 3 godziny. Jeżeli wyjdziemy o 4:00 najpóźniej, to o 7:00 jesteśmy tam. Wschód słońca jest gdzieś tutaj w okolicach Independencji, może trochę wcześniej. Trawers, zobaczycie go z Nido bardzo dobrze, jak to wygląda. Po prostu przejście po takim kamienistym zboczu w poprzek zbocza, kolejne 3 godziny. Trochę upierdliwe, bo idzie się cały czas do góry i często jest tak, że jak idziecie zboczem, to góra jest nad nami, słońce jest za górą, więc jesteśmy w cieniu, a od tej strony wieje wiatr od Pacyfiku, czyli tak jakby jesteśmy w ten sposób, nie? Patrząc teraz na Ankę, tu jest szczyt, słońce cały czas gdzieś tam jest za szczytem, a wiatr od Pacyfiku wieje dokładnie tak, jak teraz tu jesteśmy. Po 3 kolejnych godzinach dochodzimy do, to nie jest tu zaznaczone nazwą, ale ten zakręt tutaj to jest La Cueva. czyli Łukasz, przepraszam, jaskinia. a tam na tych kamieniach będzie lód i śnieg? Czy raczej to będzie głaz? Śnieg. Śnieg, okej. Czyli jakby raki zakładamy prawdopodobnie tutaj. Okej. Jakby trawers to będzie ścieżka śniegiem, Okej. tak, stosunkowo łatwa technicznie, tylko Let's go to up. do góry. To nie jest tu zaznaczone, bo La Cueva, czyli jaskinia, to nie jest naprawdę jaskinia, to jest takie wgłębienie pod skałą, tylko że tam nie ma wiatru, zazwyczaj nie dociera. Tam dobrze jest usiąść, odpocząć, można tam zostawić trochę bagażu i z tej La Cuevy przechodzi się żlebem, kanaleta znaczy po prostu żleb, do grani i kawałek granią na szczyt. I to są kolejne 3 godziny. Czyli macie 3. No i tak kochani, kawka i na koniec jeszcze Jimena powiedziała coś bardzo ważnego, że pamiętajcie, że waszym szczytem jest dom i rodzina. I
Co by się nie działo, jak ktoś się będzie źle czuł, ma przyjść, ma zgłosić i zdrowie jest najważniejsze. I tak to wygląda. No, także jutro ruszamy. 9 rano. Zaczynamy wyprawę na szczyt. No i muszę iść szykować rzeczy. Cały czas jest czerwone, ale to wydaje mi się też, że mam co chwilę zatkany nos. Muszę go odtykać. Przez słabszy oddech też pewnie tak jest. Ła, no, ale wtepnąłem w kamień jakiś. No, także szykuję rzeczy, żeby nic nie zapomnieć. Później jeszcze kolację, pewnie będziemy obgadywać coś. No i co? Wracamy tu dopiero za 6 dni. Jeszcze było powiedziane właśnie, że musimy w dzień szczytowy, o, ale w ogóle pogoda brzydka, wejść tak maksymalnie do 15, a nawet lepiej między 13 a 14, ze względu na to, że później zawsze się chmury zbierają. Słabo by było być na szczycie w taką pogodę. O, to chyba będzie śnieg sypał, bo już trochę zaczyna. No i tak, tutaj rzeczy, które oddaję portierowi, bo cała grupa zdecydowała, że skoro musimy szybciej to zrobić, to pomoc się przyda. Jak usłyszała o tym pani, która z nami idzie, to zapomniałem jak się nazywa, Filemona? Miesza z tym. To powiedziała, że to bardzo dobra decyzja z naszej strony. Tutaj mam jedzenie. Cała reklamówka jedzenia na najbliższe 5 dni. O, spodnie muszę tam oddać. Suple wiadomo, dobry sen i elektrolity jeszcze tam mam. Buty. Tutaj jest kuchenka, kask, ciepłe rzeczy, kombinezon, mata, raki. No oczywiście śpiwór do tego i dużo ciepłych rzeczy. W dzień, o, zaczyna już sypać. W dzień naszego ataku szczytowego ma być normalnie minus 15, a jak będzie wiatr, to mamy sobie liczyć minus 25, minus 20, coś takiego. O, znowu po kogoś helikopter przyleciał. Dobra, Łukasz, bo były pytania na temat aklimatyzacji, dlaczego się wychodzi wyżej, śpi niżej. Możesz wytłumaczyć moim widzom? Najprostsza odpowiedź to jest powiedzenie w zasadzie, które kiedyś usłyszałem. To, że na górze dajesz sobie bodziec, a schodząc na dół, tam zdobywasz prawdziwą aklimatyzację. Kiedy idziesz na górę, dajesz swojemu organizmowi sygnał, że będzie na większej wysokości. I tam on zaczyna czuć, że coś się zmienia i trzeba się do tego przystosować. Ale żeby się przystosować, musi odpocząć i musi nasze ciało musi uruchomić nowe mechanizmy. I musi też odpocząć. I te wszystkie rzeczy dzieją się niżej. Dlatego bardzo często na takich wyprawach idziemy w górę, tak jak ostatnio do Kanady, ale potem schodzimy do bazy odpocząć. Tak najprościej wygląda aklimatyzacja. A pod względem tego, co się w głowie dzieje w organizmie, że po prostu ciśnienie jest wyższe, niższe? W dużej mierze zależy to od ciśnienia. To ciśnienie jest decydujące. W momencie, kiedy wyczuwamy ciśnienie, nasz mózg zaczyna dostrajać resztę ciała do tego, żebyśmy przetrwali w tym niższym ciśnieniu. Oddychali szybciej i oddychali głębiej. Żeby nasze serce biło mocniej, żeby nasze ciało wydzielało pewne specyficzne hormony, żeby nasza krew zaczęła produkować nowe, dodatkowe czerwone krwinki i zaczęła się zagęszczać. Niektóre z tych zmian są po 2-3 dniach, a niektóre po wielu tygodniach. Ale wszystkie one wynikają z mniejszego ciśnienia. Dobra, a jeszcze jedno pytanie w sprawie choroby wysokościowej. Mógłbyś wytłumaczyć, dlaczego ludzie, jak na przykład za szybko zdobywają wysokość, no to zaczyna się ta choroba i na czym ona polega? To trochę skomplikowane zjawisko, ale najprościej. Jeżeli wychodzisz na dużą wysokość zbyt szybko, organizm nie ma czasu się do tego przyzwyczaić i serce nie pompuje dostatecznie dużo krwi, nasze płuca nie dostarczają ci dostatecznie dużo tlenu, zachodzi wtedy szereg specyficznych zjawisk, które mogą powodować, że jesteśmy w stanie doprowadzić się nawet do śmierci w skrajnej sytuacji. Natomiast jakie są objawy choroby wysokościowej? Takim najważniejszym i najczęstszym jest ból głowy. Kiedy wyjdzie się gdzieś za szybko, zaczyna cię boleć głowa. Ale żeby rozpoznać chorobę wysokościową, powinieneś mieć ból głowy i jeden z kilku objawów. I te objawy to są mocne osłabienie, wymioty, bezsenność, brak apetytu. I to są pierwsze objawy choroby wysokościowej. Jeżeli je mamy, to najlepiej przeczekać na danej wysokości,
albo czasami zejść. Ale czasami te objawy choroby wysokościowej przechodzą w gorsze stadia i te stadia to jest obrzęk płuc, a czasami chyba najgorszy, jaki może się trafić, obrzęk mózgu. No i to są już momenty, kiedy w zasadzie nie ma innego działania, jak tylko schodzenie i pomoc lekarska. No właśnie, a jak walczyć z chorobą wysokościową? Wolne, systematyczne podchodzenie. Zazwyczaj mówi się, że nie powinniśmy pokonywać więcej niż 300 do 500 metrów w pionie każdego dnia. Czyli na przykład jeżeli jesteśmy na trekkingu gdzieś w Himalajach, załóżmy, to każdego dnia kolejne miejsce, w którym śpimy, powinno być nie bardziej niż o 500 metrów wyższe. I oczywiście w ciągu dnia możesz wychodzić dużo wyżej, na przykład wejść na szczyt, który jest 1000 metrów nad tobą, ale powinieneś wrócić do takiego miejsca, żeby ta różnica między noclegami nie wynosiła więcej niż 500 metrów. Dodatkowo zaleca się co 1000 metrów dzień pełnego odpoczynku na danej wysokości. I to są takie dwie reguły, które są najbardziej uniwersalne. Jeżeli ich przestrzegamy, to jest duża szansa, że choroba wysokościowa się nie pojawi. A jak już ktoś ma? A już ktoś złapie? Jeżeli ktoś ma łagodną wersję, zazwyczaj związaną z bólem głowy, trochę bezsennością, to najlepiej jest podać leki przeciwbólowe i czekać na danej wysokości. Zobaczyć, czy się poprawi. Jeżeli tak, można kontynuować. Ale jeżeli się nie poprawia albo wręcz pogarsza, jedyną i najlepszą metodą jest schodzenie. Czekajcie, Uwaga, szef kuchni zaprasza. Uwaga, moi drodzy, my tu wzięli do garów. Zobaczymy jeszcze. A jeszcze ani raz żadnego dnia nie rozwikłałem. Zagadki, cóż to za O, zupa? ale to też, to takie, bo miał być rosół, ale to bardziej warzywa z tłuszczem. Zalejemy kimś? W cyklu co to za zupa? Poczekaj, zajrzę do twojego garnka. Minestrone. A ty Wygląda zgaduj minestrone. dalej. Ma być szczery No. Szczery. czy profesjonalny? Śmierdzi strasznie. A czym? No właśnie nie wiem. Bułek? Warzywa jakieś takie. Dobra, kto chce? Ja. Dobra, mamy testera gotowego. Uwaga. Dam od razu więcej łyżek, bo widać, że chce. I tu chleb jest suchy dla ciebie też macie. No. Najgorsze, że oni tej zupy nic nie dają, chociaż ryżby tu dawali, albo makaron, cokolwiek, nie? Teraz Dobra. proszę, tutaj A mamy ta zupa testera. taka pusta. Wygląda zajebiście. No nie wiem. To ty próbuj, bo będziemy No się nie. zastanawiać, czy Ja to bym tak w jemy. domu gotowali, to bym nie powiedział, że Śladowej ilości wypełniacza Szybko. widzę. Szybko, bo nie wiem ile ulać. W smaku jak taka rozwodniona zupka chińska, tak jakby taką jedną zupkę w 10 litrów wody wrzucili. Okej, proszę pana, proszę. Proszę stestować teraz. Piotr się wczuł. Tak. Okej, dziękuję. O, patrzcie co się dzieje. Ale taki mały grad zaczął padać. No ale się ciemno zrobiło. Niezła chmura tam wisi. No i dobra, moi drodzy, dobranoc, trzymajcie się, pozdrawiam serdecznie. I jeszcze chwilę YouTube'kę pooglądam, idę w kimę. Akurat muszę odcinek oglądać, którego jeszcze nie oglądałem. A pewnie większość z was już go widziała, a jeśli nie, to serdecznie polecam. Ten odcinek, który oglądacie, to już jest trzeci z samej wyprawy. Trzeci? Tak, trzeci z wyprawy, a czwarty w ogóle z mojego wyjazdu. Bo pierwszy był jeszcze z Buenos Aires, także polecam też serdecznie. No i co, trzymajcie kciuki. Jutro startujemy już na 5-dniowy atak szczytowy. Pozdro.